Dzień dobry, Drzewic z tej strony. Dawno mnie nie było, wiem. Nawał zajęć, odpocząłem troszeczkę od medii. Wrzucę dzisiaj, tak sobie pomyślałem, że wrzucę dzisiaj właśnie coś w rodzaju takiego vloga, co się tam u mnie dzieje w dniu dzisiejszym, więc zobaczycie troszeczkę, popatrzycie na to, co widzą moje oczy codziennie. Moi drodzy, wczoraj miałem okazję być w mieście, więc jak to w moim przypadku bywa, zawsze w mieście staram się coś kupić dla siebie, jakąś drobnostkę, czasami większą, czasami mniejszą, i tym razem też również tak się stało. Co to jest, to za chwilę wam to zaprezentuję, jest to za mną. Bardzo przydatna rzecz, bardzo przydatna przy właśnie pracach takich przydomowych, w stajni, gdzie można właśnie użyć to urządzenie. A co to za urządzenie, już wam pokazuję. Moi drodzy, oto to urządzenie. Jest to dmuchawka, blower. Zwoł jak zwoł. Chodzi o to, że wytwarza to strugę powietrza, która zamiast zamiatać, używać na przykład miotły, można to spokojnie wydmuchać pewne elementy, czy pewne przestrzenie koło nas. Dla mnie to będzie bardzo przydatne do przedmuchiwania ciągnika po koszeniu traw. Tam jest bardzo dużo takich właśnie trawy, która jest sucha, która zalega, moi drodzy, a to jest bardzo uciążliwe, jeśli chodzi o usuwanie tego typu właśnie zanieczyszczeń, brudów i tak dalej. Przedmuchać można tym filtry wszelkiego rodzaju również oraz stajnię, którą za chwilę wam tutaj pokażę, jak się fajnie, zamiast bawić się w zamiatanie, można ją po prostu przedmuchać i jest czyściutko. Także blower, sztilowski, symbol jak tutaj widzicie na ekranie, SH 56 150, SH 56C, tak? Dokładnie. Do tego jest jeszcze zestaw, oprócz tego, że oprócz tego, że dmucha, to jeszcze też odkurza. Także on ma funkcję właśnie odkurzacza, do czego właśnie służą te dodatkowe, w komplecie oczywiście, dodatkowe elementy, i wtedy zamiast dmuchać, to po prostu odkurzamy to
całe te nieczystości zbieramy do worka. Także bardzo przydatne urządzenie sztilowskie, dwusuwowe, bardzo lekkie. Powiem szczerze, że myślałem, że to będzie troszeczkę cięższe, ale jest bardzo lekkie i bardzo wyważone, tak trzymając w ręku. Inżynierowie jednak zadbali o to, żeby to wyważenie tego urządzenia było w takim stopniu, żeby nie męczyło właśnie ramienia, czy tam praktycznie może to urządzenie używać nawet kobieta. Także proste, odpalamy, wiadomo, tak jak większość sztilowskich urządzeń, przekręcamy na tryb ssania czy tam odpalania, ciągniemy tylko, jeśli chodzi o starter, do góry i działa. Oczywiście dwusuwowe, czyli musimy używać mieszanki paliwowej, czyli benzyna z olejem. Ja używam oryginalnego tego oleju sztilowskiego zawsze do wszystkich swoich urządzeń, bo mam taką zasadę, że staram się używać urządzenia jednej firmy, bo często jest tak, że później, nawet jeżeli się uszkodzi dany silnik, czy tam dane urządzenie, to czasami pasują niektóre elementy do innych elementów, które już są u mnie właśnie w moim posiadaniu. Tak więc, moi drodzy, stosując tą zasadę, o której powiedziałem wcześniej, oszczędzam i czas, i pieniądze, bo czasami mogę wyciągnąć pewne elementy z jednego urządzenia do drugiego, czyli mając na przykład piłę sztila, podkaszarki sztila, czy tam inne urządzenia, wiertnice sztila, jestem w stanie nawet przełożyć pewne urządzenia, pewne elementy tymczasowo i dokończyć pracę. Dlatego staram się, tak jak powiedziałem, trzymać jednej firmy. Jeżeli używam sztila, to używam sztila. Jeżeli Husqvarna, to Husqvarna. Jeżeli John Deere, to John Deere, dlatego że czy oleje, później wszystko pasuje. Kupujesz tylko, dajmy na to, jeden olej, który dolewasz do wszystkiego tak naprawdę, który pasuje do wszystkich urządzeń, do wszystkich ciągników, czy tam do różnych tam innych pierdolanto. Także, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o to nowe urządzenie. A jak pracuje, to za chwileczkę Wam to nagram, pokażę i myślę, że zobaczycie sobie to w akcji.
Wyciągamy łańcuch. Łańcuch zawsze powinien być tak trochę lekko sprężyście, nie do końca naciągnięty, ale nie taki, żeby po prostu sam opadał z prowadnicy. Dociskamy. Mamy teraz przyrząd, który miażdże łańcuchy. Przyrząd ma wyznaczone kąty ostrzenia łańcuchów przez kreseczki, 2 kreseczki i dwustronnie łańcuch ostrzymy tymi. I tutaj jest kierunek ostrzenia pilnika. Czyli nie możemy tego robić odwrotnie, bo łańcuch nie będzie prawidłowo ostrzony. Czyli przykładamy, cyk, tu mamy kąt, kąt ma się zgadzać z kątem prowadnicy, wtedy wychodzi nam kąt ostrzenia całego noża. Cyk, 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 już mamy jeden. Kolejny. Mamy 2 przy sobie. Te 2 przy sobie, one wyznaczają jakby, że cały łańcuch żeśmy sobie już przeostrzyli, tak? Zaczynamy od 2 przy sobie i kończymy 2 przy sobie w tym samym kierunku. Jest przeciwny, 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 a tu są 2 takie same. Sprawdzamy i teraz odwracamy, żeby drugą stronę naostrzyć. Trzeba ostrzyliśmy te, a teraz musimy naostrzyć tą drugą stronę.